Każdego roku tysiące osób trafia do szpitala nie dlatego, że zachorowały na grypę, ale dlatego, że ją zlekceważyły, bo uznały, że to tylko przeziębienie. Poszły do pracy, wzięły kilka tabletek na objawy i przeczekały. Dziś pokażę Ci, jak naprawdę odróżnić grypę od przeziębienia, dlaczego to rozróżnienie ma ogromne znaczenie dla zdrowia i jakie błędy, potwierdzone badaniami, najczęściej prowadzą do powikłań. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zatrzymaj się tu na chwilę, zasubskrybuj tabletkę wiedzy i zostań do końca, bo końcówka tego materiału tłumaczy coś, czego większość osób zupełnie nie rozumie. Grypa to ostra, ogólnoustrojowa choroba zakaźna, wywoływana przez wirusy grypy typu A i B. I to jest kluczowe słowo – ogólnoustrojowa. To nie jest infekcja, która ogranicza się do nosa czy gardła. Wirus grypy bardzo szybko namnaża się w organizmie i wywołuje silną reakcję zapalną, która obejmuje cały organizm – mięśnie, stawy, układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Dlatego grypa zwykle zaczyna się gwałtownie. Człowiek potrafi powiedzieć: rano jeszcze funkcjonowałem, a kilka godzin później nie byłem w stanie wstać z łóżka. Wysoka gorączka, dreszcze, silne bóle mięśni, uczucie rozbicia i suchy kaszel to nie są objawy przypadkowe. To efekt intensywnej odpowiedzi immunologicznej. Według danych epidemiologicznych w każdym sezonie grypowym w Europie chorują miliony ludzi, a fala zachorowań powtarza się co roku, obciążając system ochrony zdrowia i prowadząc do tysięcy hospitalizacji. Przeziębienie to coś zupełnie innego, choć objawy potrafią się na początku częściowo pokrywać. To nie jedna choroba, ale zbiorcze określenie infekcji wywoływanych przez różne wirusy, najczęściej rinowirusy. W przeciwieństwie do grypy, przeziębienie zwykle rozwija się powoli. Najpierw lekki dyskomfort w gardle, potem katar, kichanie, chrypka. Gorączka, jeśli w ogóle się pojawia, jest niska albo umiarkowana, a ogólne samopoczucie pozwala często na normalne funkcjonowanie. Mylimy te dwie infekcje, bo obie dotyczą dróg oddechowych i obie są wirusowe. Ale mechanizm działania na organizm i potencjalne konsekwencje są zupełnie różne. Najważniejsza różnica nie polega na jednym objawie, ale na całym obrazie choroby. Grypa uderza nagle. Często towarzyszy jej wysoka gorączka i silne bóle mięśni, które wynikają z reakcji zapalnej w całym organizmie. Przeziębienie rozwija się wolniej, a objawy są bardziej lokalne – nos, gardło, zatoki. W grypie dominujące jest uczucie całkowitego rozbicia i wyczerpania. W przeziębieniu dyskomfort, ale zwykle bez dramatycznego spadku formy. To właśnie ten nagły, ciężki początek powinien zapalić w głowie sygnał ostrzegawczy, że to może nie być zwykłe przeziębienie. Dlaczego to rozróżnienie ma realne znaczenie? Bo grypa to choroba, która znacznie częściej prowadzi do powikłań. Badania pokazują, że wirus grypy może nasilać stany zapalne w całym organizmie, a to zwiększa ryzyko zapalenia płuc, zaostrzenia chorób serca czy problemów neurologicznych. Osoby, które traktują grypę jak lekką infekcję i nie dają sobie czasu na regenerację, znacznie częściej doświadczają komplikacji. Krótko mówiąc, błędna ocena choroby to jeden z głównych powodów, dla których grypa bywa naprawdę groźna. Najczęstsze błędy w leczeniu grypy, co mówi nauka? Pierwszy i najczęstszy błąd to próba przechodzenia grypy. Organizm w trakcie grypy pracuje na bardzo wysokich obrotach. Układ odpornościowy zużywa ogromne ilości energii, a każdy dodatkowy stres, fizyczny lub psychiczny, działa na niekorzyść regeneracji. Drugi błąd to zbyt szybki powrót do aktywności. Badania pokazują, że intensywny wysiłek w trakcie infekcji wirusowej zwiększa ryzyko powikłań, szczególnie dotyczących mięśnia sercowego. Kolejny problem to antybiotyki stosowane profilaktycznie. Grypa jest chorobą wirusową i antybiotyki nie skracają jej przebiegu, za to zwiększają ryzyko działań niepożądanych i antybiotykooporności. Częstym błędem jest też nieświadome łączenie kilku leków objawowych. Wiele preparatów zawiera te same substancje, co może prowadzić do przedawkowania, zwłaszcza paracetamolu. I wreszcie ignorowanie objawów alarmowych. Duszność, ból w klatce piersiowej, utrzymująca się bardzo wysoka gorączka czy nagłe pogorszenie stanu to sygnały, których nie wolno bagatelizować. Kiedy grypa staje się szczególnie niebezpieczna? Nie każdy przechodzi grypę tak samo.
Osoby starsze, kobiety w ciąży, pacjenci z chorobami serca, płuc czy cukrzycą oraz osoby z obniżoną odpornością są znacznie bardziej narażone na ciężki przebieg. W tych grupach grypa częściej prowadzi do hospitalizacji i poważnych powikłań. Dlatego w ich przypadku czujność i szybka reakcja mają kluczowe znaczenie. A teraz pytanie, dlaczego po grypie tak długo dochodzi się do siebie? Wiele osób dziwi się, że po ustąpieniu gorączki zmęczenie utrzymuje się jeszcze tygodniami. To nie jest przypadek. Układ odpornościowy potrzebuje czasu, by wrócić do równowagi. Procesy regeneracyjne trwają długo, a organizm odbudowuje zasoby energetyczne. To nie jest słabość. To normalna reakcja fizjologiczna po ciężkiej infekcji wirusowej. Podsumowanie. Grypa to nie przeziębienie. Zaczyna się nagle, mocno obciąża organizm i znacznie częściej prowadzi do powikłań. Największym zagrożeniem nie jest sama choroba, ale błędy w jej bagatelizowaniu. Świadomość, odpoczynek i rozsądne leczenie to najlepsza ochrona przed problemami. Jeśli chcesz kolejny materiał o rekonwalescencji po grypie, powikłaniach sercowych albo o tym, jak naprawdę chronić innych w sezonie infekcyjnym, zostaw komentarz. Subskrybuj Tabletkę Wiedzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.